Opowiem dziś, jak można wykonać dwie zupełnie różne wędliny z tego samego mięsa. Potrzebny będzie szynkowar. Można go użyć w każdym domu. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. Późna godzina, jak to zwykle u mnie, chociaż nie bardzo, bo 23 zaledwie, a już o późniejszych porach pracowałem. Za kilka dni weekend, a to wszystko, co tutaj mam, między innymi, bo jeszcze inne rzeczy też są w planach, chcę przygotować dla odwiedzających mnie w weekend gości. Szybko to zaraz posprzątam, bo co ja tutaj mam? Tutaj mam żeberka, chociaż bardziej boczek niż żeberka, bo żeberek w tym niewiele. Ale po kolei, tak, tutaj oficjalnie żeberka, tutaj boczek, tutaj mam kawał indyka i na końcu nóżki z kurczaka. Oficjalnym tematem dzisiejszego filmu jest ten indyk, więc o nim opowiem, bo pozostałe rzeczy szybko tylko przyprawię, zapakuję pojemniki przygotowane, wrzucam do lodówki. Niech to się już w przyprawach przygotowuje do dalszej obróbki. Żeberka, niedawno był film, tutaj daję link, teraz po prostu tylko inaczej je przyprawię po to, żeby nudy nie było. Boczek będzie wędlinką pieczoną na zimno, czyli zostanie upieczony i potem po ostudzeniu będzie krojony na talerzyk. Z indyka zrobię szynkowar, w zasadzie dwa szynkowary, dwa różne, chociaż to samo mięso. I to jest w szynkowarach piękne, że można używać tego samego surowca, a zrobić dwie różne wędliny o dwóch różnych smakach. I często też i o różnych wyglądach. A kurczaki to oczywiście przyprawię, one będą pieczone w piekarniku. Kto nie lubi pieczonych kurczaków? No, pewnie ktoś nie lubi, ja uwielbiam. To byłoby na tyle z przygotowania. Jeżeli chodzi o indyka, to jak tu wszystko posprzątam, to całość zmielę maszynką na oczku 8 mm, a resztę wszystko powiem w narracji. Bardzo proste, szybkie. Dzisiaj będzie przygotowane, przyprawione, wrzucone do szynkowarów, a jutro będzie obróbka termiczna, czyli parzenie. Jak to przy szynkowarach bywa. Biorę się w takim razie za robotę. Po kolei trzeba posprzątać stół, żeby móc się zabrać właśnie za ten ładny kawałek 2,2 kg ujca indyczego. Muszę szybko posprzątać na stole, więc robię małą reorganizację i zaczynam od nóżek kurczaka. Tylko sól i mieszanka przypraw oparta na papryce. Teraz żeberka. Tutaj sól i intensywna przyprawa ziołowa. Pieprz, tymianek, czomber i tym podobne. Jak widać, wszystko bardzo szybko idzie. Boczek na razie przeprawiam tylko samą solą, a inne przyprawy dodam już podczas pieczenia. Teraz czas na właściwą pracę. Przygotowałem przyprawy. Sól i pieprz jako baza, oregano i papryka ostra jako dodatki. I taka tkanina z przyprawami w stylu włoskim. Indyka kroję na kawałki mieszczące się w gardzieli maszynki i zmielę je na sitku 8 mm. Dodaję przyprawy bazowe do całości, sól i pieprz. Dzielę mięsną masę na pół. Do pierwszej części dodaję ostrą paprykę w ilości 1 lub 2 łyżeczki. Ładuję szynkowar i ubijam warstwami.
Do drugiej porcji mięsa dodaję oregano. 1 łyżeczkę. Czas na osłonkę z przyprawami. Najpierw rozkładam ją, a potem z mięsa formuję walec o szerokości dopasowanej do osłonki, w którą ten walec zawijam i wkładam do szynkowara. Również ubijam i zamykam szynkowar. Oba wstawiam do lodówki. Obróbkę termiczną wykonam jutro. Szynkowary wstawiam do gorącej wody i utrzymuję temperaturę w zakresie 80-85 stopni przez 2 godziny, jeżeli szynkowary były wcześniej wyjęte z lodówki, lub 15 minut dłużej, jeżeli są prosto z lodówki. Można też mierzyć temperaturę w środku, docelowo 70 stopni Celsjusza. Po obróbce termicznej wyjmuję szynkowar. Pierwszy ten z osłonką. Wylewam zgromadzoną pod pokrywą ciecz i skropliny. W drugim przypadku tego nie robię, ale szynkowar otwieram i wyjmuję sprężynę. Mięso pozbawione nacisku wchłonie trochę otaczającej je wilgoci. Studzę 20 minut w powietrzu i drugie tyle w zimnej wodzie, a potem wstawiam do lodówki. Następnego dnia można jeść lub tak przetrzymać w lodówce nawet do 2 tygodni. Ależ to pięknie pachnie. Za parę godzin będę częstował tym gości, ale wcześniej muszę sam spróbować. I zestaw tych przypraw na tej osłonce, tutaj napiszę, co jest w środku. Chyba powinienem znaleźć. Proporcji niestety nie znam. No do środka dałem oczywiście oregano i to oregano już czuć, naprawdę. Coś fajnego. Pychota. I widać. Jasna, drobiała wędlinka z taką osłonką z zewnątrz. Smakuje i pachnie naprawdę, naprawdę zacnie. Jeszcze jeden kęs, otwieram drugi. Zobaczymy jak z tym, jak będzie z różnicą w smaku, bo w aromacie też będzie to dość znaczne. Spróbować. Trzeba spróbować. No, jest lekki pazurek. Nawet jak na mnie, to można tutaj tej papryki dorzucić więcej. No ja specjalnie nie jestem na pikantność odporny, ale tutaj miejsca jest naprawdę dużo. 1 łyżeczka to będzie mało, 2 łyżeczki to będzie tak wyczuwalnie. No też zależy jeszcze jaką paprykę macie. Jak dacie jakieś płatki chili, to może być już naprawdę ostro.
ale jest fajnie. Jak widać, dwie różne w wyglądzie, w kolorze, jest też osłonka różna. Dwie różne wędliny z tego samego mięsa. I za to lubię szynkowar. Biorę się za jedzonko. Wiem, że jest dobre. Wiem, że mogę z czystym sercem i ze spokojną duszą gościom to dać, bo raczej smakowało będzie. Wędlinka drobiowa, trochę lżejsza. Wędlinka parzona, jeszcze ponownie trochę lżejsza. To samo mięso, dwa różne wyglądy, dwa różne smaki. I o to właśnie w domowym wędliniarstwie chodzi. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. No i spotkamy się przy następnych filmach. I pali mi się za oknem, nie wiem czy widać. Moja pompa ciepła, defrost przechodzi. Spotkamy się na następnych odcinkach o wędlinkach szynkowarowych i innych. Zapraszam, trzymajcie się, hej, cześć. Chcesz więcej filmów o wędlinach wykonanych w szynkowarze? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.